Hej, hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Ostatnio doszliśmy do Hemwick i dziś mam nadzieję, że to Hemwick skończymy. Moglibyśmy się cofnąć tam i wybić tych wszystkich ludzi, którzy do nas strzelali. Może to zrobię poza odcinkiem i po prostu wspólnie pozbieramy lód. Natomiast idźmy dalej. Jak widzicie, pełno dymów się unosi. Właśnie przez to, że popielimy ciała. Chciałabym, żeby ten pies do mnie przyszedł. Po prostu staram się tutaj dosyć ostrożnie grać, żeby nie ginąć niepotrzebnie. Oho. Gdzie ta jedna kobieta? O Boże, dwie. Ale mi źle idzie. O! Dobra, nieważne. Przeżyliśmy to. Nie bardzo lubię to miejsce, tak szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że jest to jakby przedsionek do Cainhurst, a Cainhurst nienawidzę jeszcze bardziej. O! Tych przeciwników też nienawidzę. Spróbujemy się przemienić. O! Zmienić broń. Spróbujemy. Może będzie. Ona ma to do siebie, że mocno stageruje. Choć jest powolna. Jak zresztą sami widzicie. Dobra. Niedługo zabraknie mi fiolek z krwią. To gorzej. O, zbieramy nowy rodzaj upgrade'u. Tu jest dużo babek miotających mołotowem. No jak się pali ciała, to ogień, myślę, jest dosyć ważny w profesji. Czy tutaj coś jeszcze jest? Nie. Tu jest pewna pułapka. Tu czeka na nas kobieta. Tu czeka też na nas trochę kruków. Bardzo irytujących zresztą. Może potraktuję ich mołotowem, skoro ich tyle mam. Nie uważacie, że to był dobrze wykorzystany mołotow? No i tu odblokowaliśmy skrót, o którym mówiłam wcześniej. Tu trzeba uważać, bo tam jest, jak widzicie, kolejny olbrzym. I byłoby bardzo głupio walczyć z nim na moście.
No. Można byłoby po prostu spaść. Ja mam już bardzo mało kul. Bardzo nie lubię tego przeciwnika. A będą tu ci wielcy, nazywam ich egzekutorami, których spotkaliśmy już na samym początku gry w centralnym Jarnam. Tamtych nie lubię jeszcze bardziej. A podobno właśnie oni pomagali w noszeniu trumien i w ćwiartowaniu. Dlatego nie jest to głupie, że są tutaj. Słyszycie te skrzypienia? Tak, na górze jest kolejny facet na kółkach, na wózku. Ojej. Może ostrożniej. Tak, co tu mamy? Krwawy klejnot. Tu chyba mamy wiedzę szaleńca. Tak. Lecimy dalej. A teraz jak... teraz już nie spadłam. Tu mi znikł chyba ten stworek, co daje. Ja go nazywam skiterem, ale nie będę cofać gry, znaczy ładować gry ponownie. Tak, tam jest Cainhurst. Tu widzicie jest most, który jest zawalony. A tam jest pewna niespodzianka. Kobietka na nas czeka, ale my się jej nie damy, nie chcemy spaść. Zauważcie, że one nawet jak do nas krzyczą, to mówią dosyć logicznie, pełnymi zdaniami. Bardzo nie lubię tej lokacji. Tu jest pełno różnych przeciwników. Różnego gatunku przeciwników. O Boże, nie, za dużo was, za dużo.
Przez chwilę mi się wydawało, że kot się obudził. O Boże, to było bliskie. Może zrobiłam błąd, że się nie cofnęłam przed. Przed Hemwick do snu tropiciela, żeby sobie odnowić fiolki. Tak zauważcie, że jak mam tą wersję broni, to nie mogę używać pistoletu. Powiedzcie mi, jakim cudem on mnie trafia? O, nienawidzę tego przeciwnika. Potrzebuję tu dużo skupienia. I tu czeka na nas inna jeszcze kobieta, która by nas złapała, jak widzicie. Tak, egzekutorzy, ich tak nazywałam. Bardzo nienawidzę tego przeciwnika. Ale otwórzmy sobie skrót. I chyba pójdziemy od razu na bossa. Nie będę czyściła tego miejsca, bo i tak tu wrócimy, kiedy będziemy iść do Cainhurst. Więc spotkamy się we śnie tropiciela. O, widzicie ten dymek, który się pojawił na dole? Znaczy, ściemniał nam dół ekranu, to tak jakby miał się pokazać jakiś dialog, ale się nie pokazał. To jest wycięty content. I must have drifted off. What is it you desire? Very well, let me. To jest wycięty content. W pierwotnej wersji, w tej niewyciętej wersji, lalka miała w tym momencie śpiewać kołysankę. Kołysanka, sobie zapisałam, nazywa się, sobie zapisałam, ale teraz nie mogę znaleźć. Bajuszka. Umieszczę oczywiście link w opisie. I ona śpiewa tam, żeby się przykryć, bo inaczej wyjdzie wilk i nas pogryzie. Co uważam jest dosyć ciekawym nawiązaniem do tego, co się stało, jak przechodziliśmy transfuzję krwi, bo przecież pojawiła się bestia, tak? W ogóle we wczesnej wersji w
Hemwick miało być pełno jakby powozów z trumnami. Co oczywiście mogło być nawiązaniem do tego, że tutaj właśnie zabierano trupy. Ale również w tym wyciętym kontencie było dużo trumien z Cainhurst. I mogliśmy się dostać do takiego powozu z trumnami. Także było to jeszcze lepsze pokazanie, że Hemwick było bardzo blisko z Cainhurst. I jak wcześniej wspominałam, najprawdopodobniej Hemwick leży nad lochami brzeżnymi i być może zostało właśnie Hemwick założone przez degeneratów z tych lochów. Bo oczywiście wszyscy ci mieszkańcy tych lochów wyszli z tych lochów, wyszli na powierzchnię. Tak samo Ptumeru wyszli. I to oni założyli Jarnam. Coś się później stało, że część z nich została, czy na pewno część została w lochach, ci jakby czystej krwi Ptumeru. Część wyszła na powierzchnię i może stała się też pewnego rodzaju niewolnikami. Czy możecie sobie iść pewnego rodzaju niewolnikami Jarnamczyków i im służą. Tak, wiedźma z Hemwick. Przez to, że mamy jeden wgląd, to się pojawiają te czarne stworki. Ale my sobie wrócimy. Cały wgląd wydamy i dzięki temu te stworki nie będą się pojawiały, będzie trochę łatwiej. Także myślę, że się spotkamy już przy bossie. Ja myślę, że wydam ten wgląd na jakiś set. Mamy Henryka i mamy set Diury. Chyba zainwestuję w Henryka. I kupię 2 ogniste papiery, bo to się zawsze przyda. Mamy 0 wglądu. Możemy się przebrać w set Henryka. Spodnie noszone przez starego tropiciela Henryka. Małomówny stary tropiciel Henryk był niegdyś partnerem ojca Gascoigne. Wspólnie tworzyli oni dziki i elegancki duet, co pozwoliło Henrykowi żyć długo i nieszczęśliwie. Unikatowe żółte odzienie Henryka jest odporne na pioruny i przyda się każdemu tropicielowi, który odziedziczył brzemię łowów. Myślę, że całkiem ładny set. A o Henryku już wiemy tyle, ile udało się opowiedzieć. Nie ma nic więcej o nim, tak naprawdę. Nie pojawi się ani w DLC, ani chyba w innych opisach przedmiotów. Także widzimy się przy bossie. Wiedźma z Hemwick, no właśnie, widzieliście, że coś tutaj pękło. Ona jest niewidzialna, póki jej nie zobaczymy.
Więc po prostu jak ją trafimy kilka razy, to warto patrzeć, gdzie się pojawi po raz drugi. I ta pierwsza nie będzie nas za bardzo atakowała. Dopiero ta druga jest dosyć wkurzająca. Ale dzięki temu, że pozbyliśmy się wglądu, to na nas nie atakuje. Zwróćcie uwagę, ile ona ma oczu na ciele. Właśnie kot się obudził, także posłuchajcie, a ja postaram się powalczyć. Czy ja jej nie zadaję żadnych obrażeń? To jest ciekawe. Teraz pojawi się druga wiedźma. Jeżeli szybko nie zabijemy, to druga zdąży się odrodzić.
strasznie długo, strasznie długo. W ogóle wiedźmy takie spotkamy jeszcze, znaczy się nie takie, bardzo podobne spotkamy w Jahargul i być może po prostu te kobiety w Jahargul to są jakby też wiedźmy, jakby kuzynki może tej wiedźmy z Hemwick. I tak, one zdobywały oczy. Widzieliście, że w pewnym momencie mnie wiedźma trafiła, złapała i próbowała mi wydrzeć oczy. Oczy są ważne w tym świecie, bo jak już mówiłam, można dzięki nim zdobyć swego rodzaju wgląd, dzięki czemu wznieść się na poziomy wielkich. Tu ja z przyszłości chciałabym umieścić tu małe wtrącenie odnośnie tekstu, który słyszeliśmy podczas walki z bossem. Chór w utworze zaśpiewał, że wgląd jest jedynym lekarstwem na strach przed szczękami. No i oczywiście nie można być pewnym, że tłumaczenie jest prawidłowe, bo to nie jest poprawna gramatycznie łacina, a ja sama łacinę miałam niewiele w szkole i tak naprawdę już nic nie pamiętam. Natomiast przyjmijmy, że tekst jest przetłumaczony prawidłowo, bo daje on nam ciekawą prawdę o świecie w Bloodborne. Otóż człowiek w tym świecie dążył do poziomu wielkich, jak już wiemy, za pomocą krwi, wglądu czy błogosławieństwa. No i było to oczywiście ryzykowne, bo jeżeli wszystko szło gładko, to człowiek stał się wielkim. Natomiast jeżeli się nie udało, to istniało kilka możliwości, co pójdzie dalej. No i tak. Po pierwsze, człowiek mógł umrzeć z szaleństwa i wtedy najczęściej zostawiał po sobie wiedzę szaleńca. Mógł też przemienić się w istotę, która nie była ani wielkim, ani człowiekiem, ani bestią. I tu przykładem niech będzie Brainsucker, których spotkamy w chórze. Bardzo dużo takich istot będzie w chórze. No i trzecia, najgorsza możliwość to było właśnie przemienienie się w bestię. To, co się dzieje lub podziało się z większością Jarnamczyków. No i plaga bestii oczywiście zintensyfikowała przemianę człowieka w bestię i przez to ta plaga stała się poważnym problemem i ludzie mogli się bać tej przemiany, co może symbolizować oczywiście w tekście zwrot strach przed szczękami. No bo w końcu bestie mają potężne szczęki, prawda? No i zyskanie wglądu i przyjęcie go przez ciało i umysł w prawidłowy sposób mogło być jedynym sposobem, jedynym lekarstwem na ten strach. I do tego będziemy jeszcze wracać. Zobaczmy, kto tu został uwięziony. Widzimy, że został uwięziony jakiś tropiciel, który zresztą dużo notatek notował. Nic z tych notatek nie przeczytamy, ale zobaczmy, co on ma. Narzędzia runiczne kuźni. Kowal runiczny Karel, uczeń Byrgenwerf, spisał nieludzkie słowa wielkich i zawarł je w tak zwanych runach Karyla. Tropiciel, który odnajdzie to narzędzie kuźni, może wyryć runę Karyla w umyśle i zyskać jego cudowną moc. Rektor Willem byłby dumny z run Karyla, gdyż w żadnej mierze nie bazują one na krwi. Tak, dzięki temu będziemy mogli używać run Karyla. Willem, on był przeciwnikiem używania starej krwi. On wolał oczy, dlatego tak byłby dumny z Karyla, bo nie używa krwi wielkich, a jednak w jakiś sposób używa mocy wielkich. No dobra, to myślę, że następny odcinek sobie zaczniemy od przebieżki w Hemwick, żeby zobaczyć ten cały lud, który pozostał. Welcome. What is Czy nam lalka może coś over powiedzieć nowego? time? Countless. Tak, pokażę wam Hemwick i zaczniemy kończyć rewir katedralny albo zaczniemy Jahargul. Także
Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i jak zwykle proszę Was o zostawienie jakichś własnych ciekawostek albo teorii. Do zobaczenia, pa pa!